Szanowni Państwo, z tej strony Piotr Soczówka i jak co tydzień zapraszam do obejrzenia filmu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Sędziów Futbolu Amerykańskiego z kilkoma ciekawymi sytuacjami z meczów, które odbyły się w ostatni weekend. W oglądanej sytuacji została rzucona flaga za nielegalne dotknięcie. Zgodnie z przepisami, zawodnik ataku, który wyjdzie poza boisko, a następnie na boisko powróci, nie może dotknąć podania do przodu, dopóki piłka nie zostanie dotknięta przez zawodników obrony lub sędziego. Od tego przepisu jest jednak jeden wyjątek. Otóż jeśli zawodnik ataku wyjdzie poza boisko w wyniku kontaktu z obrońcą, np. zostanie przez niego wypchnięty za linię i następnie niezwłocznie wróci w boisko, to nie traci uprawnienia do łapania podania do przodu. Z nagrania, którym dysponujemy, nie można jednoznacznie ocenić, czy pomiędzy zawodnikami faktycznie doszło do kontaktu przed momentem, w którym zawodnik ataku wyszedł poza boisko. Jeżeli kontakt miał miejsce, to flaga nie powinna zostać rzucona, a jeśli kontaktu nie było, to flaga była słuszna. Warto dodać, że gdyby zawodnik ataku nie zdążył wrócić w boisko przed dotknięciem piłki, np. wyskoczyłby spoza linii i złapał podanie w powietrzu, a następnie upadł na ziemię w boisku, to podanie byłoby niekompletne, bez względu na to, czy zawodnik wyszedł poza boisko w wyniku kontaktu z obrońcą, czy nie. W takiej sytuacji zawodnik ataku ciągle byłby traktowany jako zawodnik poza boiskiem. Jeszcze jedna sytuacja z meczu w Ząbkach. Obejrzymy wolne kopnięcie. Popatrzymy na dwójkę oznaczonych zawodników. Jak widzimy, gdy piłka wciąż była w locie, zawodnicy zbiegają się do siebie, chwytają się za ręce i przygotowują się do blokowania. Pamiętajmy, że dwóch zawodników ustawionych obok siebie w odległości nie większej niż 2 yardy zgodnie z przepisami tworzy formację wedge. Taka formacja na wolnych kopnięciach jest nielegalna do momentu, gdy piłka zostanie złapana i rozpocznie się akcja powrotna lub kopnięcie się zakończy. Jest to rzadko spotykany faul. W dodatku definicja formacji wedge zmieniła się przed sezonem 2020, więc obecna wersja przepisu jest dość nowa. Niemniej jednak zwracamy uwagę, aby zawodnicy mieli świadomość, że taki przepis obowiązuje. Nielegalna formacja wedge to faul bezkontaktowy, a więc samo utworzenie takiej formacji, gdy kopnięcie wciąż jest w locie, wystarcza do tego, aby faul miał miejsce. W tej sytuacji zawodnicy zbiegli się tuż przed złapaniem piłki, a więc wszystkie wymogi faulu zostały spełnione. W oglądanej sytuacji na boisku pojawiła się flaga za false start. Ta decyzja wzbudziła pewne wątpliwości, szczególnie wśród zawodników linii ofensywnej. Jak widzimy, jeden z zawodników obrony, nose tackle, wyraźnie wchodzi w strefę neutralną przed snapem i wciąż znajduje się w tej strefie w momencie snapu. Jednakże zwróćmy uwagę na to, że przed obrońcą wystartował jeden z zawodników ataku. Od momentu, gdy ten zawodnik się poruszył, zachowanie zawodnika obrony nie miało już znaczenia, ponieważ false start jest faulem piłki martwej, które sprawia, że akcja nie może zostać rozegrana. W tej sytuacji decyzja sędziów była zatem słuszna. W oglądanej akcji popatrzmy na oznaczonego zawodnika obrony, który wchodzi w kontakt z zawodnikiem ataku i w dość widoczny sposób go przytrzymuje. Obrońcy oczywiście mogą blokować uprawnionych zawodników ataku przed podaniem, ale taki blok jest legalny do momentu, gdy obrońca znajduje się przed zawodnikiem ataku. Gdy zawodnik ataku znajduje się już na tej samej linii co obrońca, to kontakt staje się nielegalny. Dodatkowo zakazany jest ciągły kontakt pomiędzy zawodnikami. W tej sytuacji oba warunki faulu zostały spełnione i na boisku powinna pojawić się flaga. Ponieważ faul miał miejsce w akcji podaniowej, poza strefą neutralną,
na uprawnionym zawodniku ataku, a podanie przekroczyło strefę neutralną, 10 yardów zatrzymanie zostałoby odmierzone z miejsca poprzedniego, a atak otrzymałby automatyczną pierwszą próbę. Kolejny przykład defensywnego trzymania z meczu w Rzeszowie. Tym razem będzie to jednak znacznie bardziej nietypowa sytuacja. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika ataku. Zawodnik ten znajduje się na końcu linii wznowienia, ma także numer uprawniający do łapania podania do przodu. Tuż po snapie jeden z obrońców wyraźnie chwycił tego zawodnika i przytrzymał go, przez co zawodnik ataku nie mógł wybiec do podania. Niezwykle rzadko zdarza się, aby trzymanie uprawnionego zawodnika ataku miało miejsce na linii wznowienia akcji, w zasadzie tuż przy snaperze. Zwykle w tej okolicy znajdują się tylko zawodnicy nieuprawnieni, którzy mogą być blokowani na więcej sposobów. Zatem jest to z całą pewnością dość niecodzienna sytuacja. Niemniej jednak trzymanie jest widoczne, wszystkie wymogi faulu zostały spełnione, więc na boisku także w tej sytuacji powinna pojawić się flaga. W ostatniej sytuacji zobaczymy przewinienie osobiste, późne uderzenie. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Jak widzimy, gdy zawodnik z piłką został już powalony, obrońca wykonał silny, zainicjowany z blindside'u blok na swoim przeciwniku. To uderzenie było całkowicie niepotrzebne. Zawodnik z piłką leżał już na ziemi i nie było możliwości, aby akcja była jeszcze kontynuowana. Dodatkowo zawodnik blokowany znajdował się mniej więcej połowę szerokości boiska od miejsca, gdzie akcja się zakończyła, jedynie powoli zbiegał w tamtą stronę. Nie wykazywał także żadnej chęci dalszego uczestniczenia w tej akcji. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla tego bloku. Poza tym pamiętajmy, że takie uderzenia, na które zawodnicy nie są przygotowani, których nie mogą się spodziewać, są po prostu niebezpieczne. W tej sytuacji flaga była zdecydowanie słuszna. To już wszystkie sytuacje, które przygotowaliśmy w tym tygodniu. W przypadku wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań. Zapraszamy do obserwowania profilu PSSFA na Facebooku, a także do oglądania naszych kolejnych filmów. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w najbliższy weekend i do usłyszenia za tydzień.